Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last-second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. Baku City Circuit then, an unpredictable 3.7-mile track around the streets of the Azerbaijan capital. 20 turns for our drivers to navigate today, including the infamous Turn 8, one of the tightest and most challenging corners of the season. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Let's talk about the engineer. As with all the drivers at this level, they have a lot of ambition. But Formula One's a daunting step up from any other series, so expectations are high right from the start. That's right, it is a difficult environment to come into. In junior categories, you're competing against drivers with similar levels of experience. But some of these guys in Formula One have been there for over a decade. But I have to say, in this case, it's so far so good. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The engineer lines up on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Hamilton, Max Verstappen and Leclerc, Perez, Butler, Raikkonen and Kevin Magnussen, Norris, Albon, Daniel Ricciardo and Giovinazzi. Weber, Grosjean, Carlos Sainz and George Russell, Fiat and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And with Okay, the run into turn 1 isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Boryczko Gaming i zapraszam was na czwarty odcinek z gry F1 2019. Tym razem znajdujemy się na torze w Azerbejdżanie, Baku City Circuit. Pierwsze Grand Prix w ogóle, które się tutaj odbyło, to było w roku 2016, ale to było Grand Prix Europy, więc pierwsze oficjalne było w roku 2017 i wtedy to Grand Prix wygrał Daniel Ricciardo, wtedy kiedy jeździł jeszcze w Red Bullu. Później w 2018 roku wygrał Lewis Hamilton, a w 2019 Valtteri Bottas. W tym roku niestety się nie odbędzie ze względu na pandemię koronawirusa. Zapraszam was na okrążenie formujące. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tyres properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Dokładnie. No i zachęcam was, tak jak w każdym odcinku, do subskrybowania, łapki w górę i komentarza. I oczywiście podsuwania propozycji, co ulepszyć, co zmienić. Tak jest. No i teraz Azerbejdżan, 6-kilometrowy, rozświetlony tor. Drugi co do długości zaraz po Belgii, bo Belgia jest najbliższym torem. No właśnie, zaraz dojedziemy do tego niesławnego zakrętu 8. Właśnie o którym wspominał tutaj na prowadzeniu komentator. O właśnie, w tym tutaj miejscu, w tą dokładnie barierkę, tam się właśnie Robert Kubica wywalił podczas kwalifikacji w roku 2019. No to było w Q1 nie? Najwyżej możecie mnie postawić w komentarzach. Mocno wyglądnie opowiem. Tak widzieliście, startuje z pole position. Vettel na polu drugim, a na trzecim Valtteri Bottas. No, Hamilton trochę słabe kwalifikacje miał tutaj. Następne Grand Prix jakie będzie, to już będziemy przenosimy się do Europy. Pierwsze Grand Prix w Europie to będzie Grand Prix w Hiszpanii, na torze Circuit de Barcelona, Katalunia. To jest większość osób nielubiany ten tor, ale mam nadzieję, że uda mi się odmienić jego niechlubną chwałę. No i zakończyliśmy okrążenie formujące. Teraz trzeba się jeszcze tutaj dostosować na start. No i co? I to jest to oczywiście tor uliczny, wiadomo. Specjalne ulice tu są zamykane. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Tak, to jest specjalnie tutaj są pozamykane tutaj
ulicę na to Grand Prix. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie ze startu. Zobaczymy tutaj Vettel, Bottas, Hamilton, Verstappen. 6-9, oczywiście każdy wie, o co chodzi z tym numerem. No i zobaczymy, jakie pójdzie wyścig. Okrąży im liczba 13. No to patrzmy. Chyba słabo. Nie, jednak tutaj fenomenalnie ze startu. I zamykamy tutaj Sebastiana pięknie w krawężniku. Myślałem, że będzie znacznie bardziej piękniejszy. Valtteri Bottas teraz skorzystał. No i Vettel ostatecznie na trzeciej pozycji. No i tutaj to paliwo się trochę zmieniło. Nie, dajemy radę. Bardzo ładnie tutaj startu wyszedł. Dobrze zamknąłem w pierwszym zakręcie tutaj Sebastiana. I jeszcze z tego skrzętnie skorzystał Valtteri Bottas, więc tak, oszczędzę sobie trochę to paliwo. Dam tutaj trochę na uboczną mieszankę. Tutaj paliwa, by mi jeszcze potem wystarczyło na wyścig. Mały, że przed nami wyścig, więc musi to paliwo wystarczyć. Zobaczymy, jak pójdzie też naszemu przyjacielowi tutaj na drużynie, czyli Danielowi Ricardo. I on wywalczył 13 miejsce w kwalifikacją. Zobaczymy, czy uda mu się do pierwszej dziesiątki wskoczyć. Nowe oczywiście ulepszenia, wiadomo, trzeba wprowadzać. Tutaj macie też zużycie na zwycięstwie odpowiedzialne. Well, looking good from the start. Dokładnie, dobrze wyglądające starcie. Najbardziej na razie ten tęsknię, jak widzicie, jest silnik. Prawie już 50%. Więc ja liczę, że ten silnik powinien wytrwać do Grand Prix Kanady. Jak nie, to będzie źle. Próbujemy teraz wykręcić. Tu jest właśnie ta w Azerbejdżanie bardzo długa prosta. Oj proszę, co tam Lewis robi? Już Lewis na trzeciej pozycji. Vettel jest na drugiej. Już Valtteri spadł. A nie, Valtteri po prostu tam się za Lewisem trzyma. Wiadomo, w rzeczywistości tutaj w tej grze to byli Ricardo i Nico Hülkenberg. Może jeszcze jakąś zrobimy serię, no chociaż wyścigów 100% to by było przesadą, bo trochę długo się może tak namyślić. No a ten Grand Prix niestety nie ma za wiele ciekawostek. No niestety. No pod względem liczby zakrętów jest że tak mniej niż na przykład w Singapurze. W Singapurze są 23 zakręty, albo w Abu Dhabi to tam Okay, clear. 21 zakrętów. Tutaj mamy 20, a już ta flaga, coś się chyba popsuł. Okay, some information on Bottas. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Oj, Valtteri Bottas odpada z sesji. Nie będzie punktów dla Mercedesa. To jest dobra informacja dla Renault, bo tutaj każdy punkt jest cenny. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Większe bardziej teraz paliwo. No widzicie tutaj. Walczymy. Kolega z zespołu. Gap to teammate behind is 10.9 seconds. They're on old softs. They're in 11th. The time last lap was a 1:50.7. Bardzo dobrze, Daniel. No, z 13 pozycji na 11 już wskoczył. To jest dobra informacja. No, przydałoby się jakby jeszcze o jedną pozycję wskoczyć, żebyśmy mieli już punkcik, chociaż jeszcze Ricardo. Oczywiście tutaj też walczymy o najszybsze okrążenie. No widzę, że tutaj bardzo szybko się tutaj dzieje zapadli.
kurde, no faktycznie. Mocno się tu zmienia. I teraz właśnie najtrudniejszy właśnie moment tutaj tej trasy to jest właśnie ten zakręt techniczny, tak. A new strategy is available on the MFD. Understood, copy that. Nie no, nie będziemy zjeżdżać wcześniej na czwartym okrążeniu. Ja wolę na piątym, tak jak miałem ustalone w strategii. No, bo trochę właśnie faktycznie tutaj te opony zużywam. Oszczędzamy tutaj właśnie reszty, tutaj walczymy o wszystko. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. Tutaj ładną przewagę mam, tutaj na Luisa, no tam, no klepie się tam Luis z Peterem tą drugą pozycję. No to przydało, żeby Peter był drugi, bo Ferrari tak nie obojętnie tylko będzie na jakiejś konstrukcji. Do konstruktorów to się przysporzy, na pewno. Będzie ważne. No właśnie teraz Vettel ma plusy, że chociaż ma DRS, nie? A Luis nie ma. Jak nie będę się daleko już objechałem. 4 sekundy, trochę mała to przewaga, ale trzeba się skupić, bo niby wydaje się, że prosta to jest trasa, a jednak ma właśnie takie drażliwe i trudniejsze fragmenty. Napiszcie w komentarzach, jak tam nauka zdalna. Czy jesteście na zdalnym nauczaniu, czy na hybrydowym? Bo ja jestem na zdalnym. Ja to uważam po prostu za porażkę totalną. To nauczanie. Po prostu jak już ma być to nauczanie zdalne, to po prostu albo ma być porządniejszy ścieżeczka, albo wcale. A chociażby plusami zdalnego jest to, że można odebrać te godziny, na które trzeba było stawiać na dojazdy. Większe teraz troszkę tutaj RS, pomożemy. No, spróbuję teraz jak najbardziej oszczędzić. In this lap, push now. Okej. To puszujemy. Dobra. Pięknie tutaj to wygląda. Jeszcze to okrążenie. Teraz już wymienili wjazd do pit stopu. Teraz możemy wyłączyć. Tej kamery, żeby było jak najbardziej realistycznie. Jeszcze teraz tutaj za szeroko wszedłem. Siódemkę, ale to jest jakiś sposób kontrolowany. No a ja czekam już na Grand Prix Monaco. Tam będzie najwięcej okrążeń i oczywiście to jest najtrudniejszy tor po prostu. Wszędzie praktycznie zakręty. Słynny tam jest też zakręt na skręcie, gdzie 40 km na godzinę. Ale to oczywiście w swoim czasie. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Dobra, i tutaj w Azerbejdżanie właśnie tu trzeba zadbać o tę prędkość. Zobaczymy, czy Luis też będzie zjeżdżał na tym okrążeniu, czy nie. Zjeżdżamy. Tak, Luis też zjeżdża, tak jest, dokładnie. Zobaczmy, ile teraz wymiana zajmie. No, 2 i 3, no to jest szybka wymiana. Na razie mnie Leclerc wyprzedził i Sergio Perez, no i tu jeszcze Devon Butler.
That was our last stop. No more scheduled pit stops. Tak jest. No i jest Ricardo tutaj na piątej pozycji, ale Ricardo jeszcze nie wjeżdżał do boksu i próbowałem tutaj wyhamować tym Butlerem. Mamy strefę. Fuel target is +1. Faster engine modes are available. No ależ tu walka, no trochę mnie tu chciał domknąć do ściany, ale jednak proszę, tutaj Devon Butler, niespodzianka dla niego. Teraz sobie rozgrzejmy silnik. Teraz lecimy po szybkie okrążenie. Dobra, już chociaż jedną pozycję uzyskałem. Próbujemy teraz dogonić tutaj Sergio. You have P3, P3. Perez ahead. Okay, gap ahead is 2.0 seconds. They're on old softs. Butler behind. The gap is less than a second. They're on old softs. Our gap to first place is 5.8 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 8 laps to go. Dokładnie. No teraz tutaj troszkę obiłem sobie przednie skrzydło, ale damy radę. No i niewielka strata do terenu. 80. I tam dobrze wyjść z tego zakrętu. Increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. Odpalamy. Oj, mam jeszcze DRS. O, jak fajnie. No i Leclerc już też zostaje wyprzedzony. Daniel's in the pits. Okej, Ricardo już wjechał do boksu. Bardzo dobrze. To się szanuje. Na chwilę. Sorry za to, ale ja się nie uniknę. Chcę nagrywać gdzieś na popołudniowych. Zaryzykowałem znowu po raz kolejny. Teraz ten nie wychodzi mi za bardzo. Na przykład tutaj żywy to był silnika, bo nie wiem, 50% na ten silnik. To jest Grand Prix dosyć bardzo młode, ale młodsze niby teoretycznie teraz by było Grand Prix tego, Wietnamu, ale niestety pandemia koronawirusa to przerwała plany tutaj. Nie ma tego. A miał być to właśnie najdłuższy sezon, bo aż 22 wyścigi miał być. No, zobaczymy, czy się to uda poprawić na końcówkę. To uda się. Great work. That's a new fastest lap for the race. Włączymy. Paliwo sobie zostawmy może. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Dobra, walka. Walczymy. Zobaczmy kolega z zespołu. We're leading our teammate by 26.2 seconds. They're on fresh mediums. They're in 11th. The time last lap was a 2:3.8. Szkoda, że 11 miejsce. Ale cóż. Ładnie tutaj. Piszcie może pytania do jakiegoś Q&A, bo to nie nagramy jakiegoś Q&A. Też nas daje tylko klasę 4.8.
Okay, the boots aren't looking too worn at this point. We should have plenty of life left in them. Let's make sure we keep managing them properly. Brake hard into the next couple of corners. The brakes are running too cold. No nie dziwię się, że przy takiej długiej pracy to wiadomo, że hamulce będą dziwne. Dobra, to już okrążenie dziwiam też 13. Już zbliżamy się do magicznej dziesiątki, jak to się mówi. Zaczniemy oszczędzać tutaj, no ten silnik, no mocno się zmienił, 50%. No, sprzęt biegów oczywiście będzie dopiero wymieniona po Grand Prix Monaco, ale będzie poharatana, jak to czuję. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Trzeba zainwestować w wytrzymałość. Some information on Norris. They're retiring from the race. O, już drugi kierowca odpada w tej wyścigu, czyli Lando Norris, kierowca McLarena. Gap to teammate behind is 29.9 seconds. They're on fresh mediums. They're in 8th. The time last lap was a 1 minute 50.2. Piękny Daniel, 8 miejsce, no, proszę. No Daniel tutaj bardzo ładnie walczy. We have 5 laps of fuel remaining. No dosyć szybko tutaj. Zobaczymy. Na klapie. Yellow flag. Green flag. Zielona trawa. Teraz mam do Norrisa. Już nie ma na trasę. Dalej Lewis się utrzymuje na tej drugiej pozycji. Taki mało transferowany Sebastiana Vettela. Wydałoby się, że to jeszcze Lewis odchodzi wyścigu, ale będzie było za dobre. Zdecydowanie. Nie ma aż tak dobrze. Engine is showing small signs of wear. Power output will be down. Faktycznie. Dobrze mi tutaj, dobrze mówili tutaj. Inżynier. Silnik już jest 50% odbudnicy, więc takie mocno spadnie. Chciałbym do Kanady, ale do Monaco. Najwyżej będzie trzeba po prostu tutaj dodatkowy po prostu silnik wprowadzić od kary tutaj zacznięcia. Walczymy. You are in first position, front of the pack. Hamilton is behind you. Our gap behind is 15.7 seconds. They're on old mediums. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Just 3 laps to go now. 3 laps. Dokładnie, tak jak tutaj powiedział inżynier właśnie, czy tak jak mi Jeff powiedział właśnie, że już tylko 3 okrążenia zostały do końca tego 6-kilometrowego wachu. There's 4 laps of fuel remaining. Dzięki za informację. Bardziej tak od zewnętrznej wziąłem ten zakres. Barcelona Kataluna. Co będzie na drodze tor właśnie z dużą liczbą okrążeń. No i
tam jest właśnie ten bardzo długi dojazd do pierwszego zakrętu, taki sprint, no. Jak będzie 53% ten silnik miał, to będę zadowolony. Właśnie tutaj to na kierownicy na tym dystansie to jest właśnie dla nich problem. Niestety. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. No i zaczęliśmy już przedostatnie okrążenie w tym wyścigu. Tutaj kontrolujemy. We're leading our teammate by 42.1 seconds. They're on fresh mediums. They're in 9th. The time last lap was a 1:51.3. 9 miejsce. Na 9 miejsce 2 punkty. To za 10 miejsce jest 5. Żeby nikt już nie spadł bardziej, bo będzie szukał ciągle. A te punkty do konstruktorki się bardzo nazywają. Na tym wyścigu właśnie będzie dosyć spora przewaga. Kontrola jakości. To się poobijałem, ale full kontrola. This is your final lap of the race. Staramy się teraz po prostu wykręcić najlepszą koszyczkę. We have 2 laps of fuel remaining. No okej, jeszcze na 2 okrążenia paliwa następne, ale no, tutaj stabilna przewaga na Hamiltonem, prawie 20 sekund. To jest dobra przewaga. Normalnie ten wyścig byłoby 100%, to by miał 51. To masakra. Zdaję życie pewnie na końcu albo Kubica albo Rasem, no bo ten Williamsy no to wiadomo. Ogólnie Williams mógłby być tą dobrą drużyną, ale niestety jakaś podobna wada konstrukcyjna tam była i niestety są za słabi. Walka. Drugi sektor używany. No i jedziemy do ostatecznej prostej. I wygrywamy Grand Prix Azerbejdżanu. Tu już na miejsce ja na myśli nadbierze. Pięknie, zbliżamy się do mety. Waga szachownicą i meta. Awesome driving today. That's 4 race wins in a row. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Renault. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. As we can see, it's time for the podium, and I can see the Renault team underneath our commentary box going crazy as their drivers walk out. It was a great win, and it means a great deal to this team.
And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. The engineer increases their championship lead. Now, let's discuss, Ants. Who would you say is a contender for driver of the day? It has to be said, Roman Grosjean certainly had my eye today. He made impressive gains during the race. It's time to check out the constructors' standings. No change in the top spot, but with today's points, their hold on the lead is getting weaker. Another team that will be satisfied with this Grand Prix is Alfa Romeo, whose good result moves them further up the No i proszę championship. bardzo, Well, wyrównaliśmy that was tutaj certainly an porachunki z incredible weekend of Mercedesem. racing. Be sure to join myself and Ant for more exciting Formula One action soon. Tak jest, w kierowcach tutaj dominacja, a w konstruktorce remisujemy z Mercedesem. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego Grand Prix, zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i napisania ciekawego komentarza. I żegnam się z Wami, do następnego.